Czołem YouTube, ja nazywam się Peter Bielacki, jestem ambasadorem Quadralight i dzisiaj mam okazję przetestować tła od Kate Backdrop. To jest o tyle unikalne rozwiązanie, że tło materiałowe na samonapinające się obręczy wyciągasz z pokrowca, rozkładasz, rozpinasz i można je rozłożyć i położyć, postawić gdziekolwiek. Jeżeli jesteś na lokacji u klienta i lokacja nie sprawia wrażenia fotogenicznej, to znaczy jest to magazyn, garaż albo warsztat, a twój klient chce mieć zdjęcie na ładnym tle, jest na to rozwiązanie. Wyciągasz tło, które rozkłada się jak duża blenda. I to mniej więcej tyle. Jest tło, które można w błyskawiczny sposób rozłożyć i co najfajniejsze, ono ma dwie strony, a z każdej strony wygląda troszkę inaczej, ale są to fotograficzne backdropy, więc czy z jednej, czy z drugiej strony tła są tak skonstruowane, by podkreślały przede wszystkim karnację. Oczywiście, żeby to dobrze grało, należy dobrać stylizację modela czy modelki i tak jak my dzisiaj zrobiliśmy, za chwilkę zobaczycie, jak będziemy fotografowali Olę. Dobraliśmy dla Oli 3 różne outfity po to, by sprawdzić, która strona, z której strony, co będzie się lepiej fotografowało. To tło dostałem dosłownie chwilę temu i nie miałem jeszcze absolutnie okazji robić na nim żadnych zdjęć, więc to, co dzisiaj robimy, to, co dzisiaj właśnie będziecie oglądali, to jest kompletny debiut dla mnie, więc ja w zasadzie nie wiem, jak to się będzie fotografowało, nie wiem, jak to będzie wyglądało. Mam dobre przeczucia, bo to jest przyjemny materiał, nie trzeba tego prasować, rozkładasz i albo o coś opieramy, albo podwieszamy i zaczynamy fotografowanie. Ja wam pokażę, jak to w tej chwili podwiesimy tutaj w tej chwili w ten studio i zrobimy to w ten sposób, że hop, pokażę wam się na jednej stronie, hop, mamy backdrop, stawiamy go u klienta dosłownie na każdej ścianie i już jesteśmy gotowi do tego, żeby robić zdjęcia. Wystarczy rozłożyć jaki fajny setup oświetleniowy. I to tło ma 2 metry na wysokości i 1,5 metra szerokości. Nie jest największe, ale za to można je złożyć, rozłożyć i przenosić. Waży 2 kg 25 deko, więc bez problemu może to przenosić dosłownie każdy. I my za chwilkę zabierzemy się za robienie zdjęć i mam nadzieję, że to, co zobaczycie, będzie wam się podobało. Mam dobre przeczucia co do tego, jak to tło wygląda. Bierzemy się do roboty. Tło, które chcę wam pokazać w tym filmie, to Kate Abstract Bronze Texture przez Abstract Grey Mixed Green Collapsible Backdrop, czyli szybko składane tło, które nie ma żadnego konkretnego wzoru. Wygląda raczej jak kawał płótna pociągnięty pędzlem przez artystę malarza pod wpływem chwili i emocji. Z jednej jego strony mamy ciepłe brązy z delikatną, bardzo malarską wymowie fakturą. Z drugiej chłodne, zielonkawe błękity z niesymetrycznie położonymi pasami, nazwijmy to farby. Dzięki temu, że te pasy nie są symetryczne, a tło bez problemu można złapać i podwiesić z każdej strony, możemy fotografować modelkę zwróconą w lewo albo w prawo, zarówno na jaśniejszym, jak i ciemniejszym fragmencie tła. I będziecie to mogli zobaczyć na filmie, jak i finalnych zdjęciach. Zatrzymam się na chwilę przy kolorach, bo ktoś, kto projektował to tło, naprawdę zna się na rzeczy. Gdy załadujemy zdjęcie tła do narzędzia Adobe Color i wybierzemy kolory dominujące, szybko okazuje się, że te ciepłe brązy i chłodne zielonkawe błękity z drugiej strony to precyzyjnie dobrane barwy przeciwstawne. One leżą dokładnie po przeciwnych stronach koła kolorów. Co z tego wynika w fotograficznej praktyce? Otóż, gdy starannie dobierzemy outfit modelki do kolorów jednej strony tła, śmiało możemy założyć, że na jego drugiej stronie to barwne zestawienie również będzie dobrze wyglądać. Oczywiście nie ma kobiecej fotografii bez makijażu i włosów, dlatego gdy ja zajmowałem się przygotowaniem setupu oświetleniowego, Ola zrobiła sobie makijaż, a Wiktoria stworzyła z jej włosów fantastyczne loki i fale. Fotografowałem Canonem 5D SR z obiektywem Sigma Art 85 ze światłem 1.4, a z 3 lamp błyskowych Quadralight i zestawu modyfikatorów zbudowałem 2 różne setupy oświetleniowe. Pierwszą stylizacją była cudownie mieniąca się suknia, która aż prosiła się o twarde światło, takie wydobywające jej blask i strukturę. Dlatego na lampę Quadralight Atlas 400 Pro TTL założyłem soczewkę Fresnela i wrota. Cienie rozbiłem głębokim, białym parasolem Deep Space 130, w którego błyskał reporter 200 TTL, a w kontrze drugi reporter 200 TTL błyskał przez mały stripbox.
Modelka wyglądała zjawiskowo, ale twarde światło wymaga ogromnej precyzji w pozowaniu. My chcieliśmy mieć trochę więcej zabawy, dlatego zamieniłem soczewkę Fresnela na 70 cm srebrny beauty dish i to pozwoliło Oli na troszkę więcej swobody w pozowaniu. Zrobiłem zdjęcia Oli na obu stronach składanego backdropa, a Wy sami możecie ocenić, która strona wygląda lepiej. Do drugiej stylizacji białego, eleganckiego kompletu przebudowałem setup oświetleniowy. Światłem głównym był Atlas 400 Pro TTL zamknięty w 70 cm srebrnym beauty dishu z gridem. Po naszej lewej, w głębokim parasolu Quadrilight Deep Space 165 z dodatkowym dyfuzorem, osadziłem Reportera 200 TTL i to było światło wypełniające cienie. Z drugiej strony, trochę z tyłu w roli kontry, drugi Reporter 200 TTL błyskał przez wąski stripbox również z gridem. Koniecznie muszę wspomnieć, że zmiana tła z jednej strony na drugą zajmuje bardzo mało czasu i w zasadzie można to zrobić bez przerwania naturalnego flow na sesji. Odpada problem z prasowaniem czy przypinaniem tła do statywu, by je napiąć i w ten sposób pozbawić załamań. Ola wyglądała lekko i bardzo nowocześnie i muszę powiedzieć, tło od Kate Backdrop fotografuje się świetnie na obu stronach. Dobierając stylizację myślałem o jednej, konkretnie jego stronie i zdjęcia w jednym outficie na obu stronach miały być tylko eksperymentem. Ten eksperyment udał się jednak nadzwyczajnie i ja po prostu nie mogę się zdecydować, na której stronie tła Ola podoba mi się bardziej. Gdy robimy tę sesję z połowa lutego, środek zimy i do wiosny jeszcze bardzo, ale to bardzo daleko. Dlatego trzecia stylizacja miała być takim przywołaniem lata. Chciałem stworzyć ciepły, może nawet duszny klimat sierpniowego popołudnia. Dlatego ponownie na scenie postawiłem drabinę, a Ola założyła krótkie jeansowe spodenki i lekki top na ramionczkach. Tak samo jak poprzednio sfotografowałem Olę na obu stronach tła, ale tym razem uznam, że choć bardzo podobają mi się rudości na tle błękitów i chłodnych zieleni, to jednak zdjęcia na tej ciepłej, brązowej stronie składanego tła od Kate Backdrop podobają mi się bardziej. Być może dlatego, że przypominają mi się wakacje u dziadków na wsi. Jeśli będziecie zainteresowani nabyciem tego czy podobnego tła, w opisie filmu znajdziecie link do strony producenta. Po dodaniu towaru do koszyka użyjcie kodu PETER15. Dostaniecie wtedy 15% rabatu na zamówienie. Mam nadzieję, że to, co Wam pokazałem, podobało Wam się. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak to tło się fotografuje. Można je odwrócić z lewa na prawo, z przodu do tyłu i mamy już zupełnie kompletnie inne tło, inną scenę i to zupełnie inaczej mówi. Tego tła nie trzeba prasować, wystarczy otworzyć, powiesić, postawić, a w tej chwili wystarczy tylko zdjąć, złożyć, schować do pokrowca i możecie lecieć dalej. Składanie takiego wielkiego tła może wydawać się problemem, dlatego w tej chwili pokażę Wam, jak się za to zabrać. Sprawa jest o tyle prosta. Ściągamy tło, kładziemy je przed sobą, przyciskamy do podłogi, składamy w pół, delikatnie manewrując, ono się zwija praktycznie samo, zwijamy w okrąg i wkładamy do pokrowca. Pokażę Wam, jak to wygląda. Hop, hop. Tło składamy przyciskając do podłogi, zwijamy w okrąg i już. W tej chwili tło pakujemy do wora i możemy lecieć na kolejną robotę. I to jest wszystko, co dzisiaj chciałem Wam pokazać. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, przybić piątkę, napisać komentarz, bo nam, youtuberom, bez tego jest ciężko. Tym trzeba i do potem.